Pierwszą odmianą będzie Lusitana. Najmniejszy arbuz z tych, które przyniosłam. Kilogram. No i co? Jak po takim długim leżeniu? Na pierwszy rzut oka jest ok, ale trochę palec wpada. Nieważne, to nieważne. Grubość skóry. Przyzwoita. Gdyby człowiek zjadł go wcześniej, to byłby idealny. A tak to jest już zleżały. No, nawet dość mocno słodki. Przy obrzeżach miąższ twardszy niż tu. Można zjeść. Co prawda środek wydłubawszy nieco, bo taka struktura no to nie jest za fajna, miękka, ale jest jak najbardziej do zjedzenia większa część tego arbuza. A zmierzymy mu zawartość cukru. Co mówi refraktometr? Potencjał ma. Słodkawy jest. Ja mu dałabym 8. Nie idzie ta słodycz w parze z pomiarami, ale na 8 zasługuje. Lewa strona, granica barw. No i chyba tu by prawie 8, mówi refraktometr. To teraz Sensei. Dwa kilo 40 deko. Trzydziestego czerwca zawiązany owoc. Pierwszy raz udało mi się arbuzy mieć prawie w połowie października. Z tym, że cała masa ich była, więc nie dziwota to. Powinien być w lepszej kondycji od poprzednika. Pukając, stukając skórkę. Zobaczmy. Przed Państwem Sensei. Grubość skóry. O, nie jest w lepszej kondycji. Grubość skóry podobna. A słodycz. Oj, nie będzie się. Za miękki. Tu już twardszy. Mieszmy tą słodycz i próbujmy szybciutko. Rach, ciach, ciach. Podobnie ze słodyczą jak u tego. Tak oceniam ja. Czyżby 6, 7? 6% Brix. No to kolejne. Tyle będzie z niego jedzenia, co z okolic blisko skóry.
Ten mniejszy najpierw. Kurcze blade. O, jeszcze raz. Kilo 56. Miałam jeszcze podobną odmianę o nazwie Danubiana z tego samego sklepu. Wspaniała. Ten też będzie wspaniały. Może niekoniecznie ten i ten egzemplarz, ale na pewno. 3 lipiec, zawiązany arbuz. Stanowisko numer 4. Kratos. Cienka skóra, potencjał ma. I wspomniana odmiana wcześniej przeze mnie, Danubiana, miała również cienką skórę. Tu już pestki mają kolor brązowy. Słodsza od tych dwóch. No za miękki miąższ do jedzenia. No niestety. Tylko to, co przy obrzeżach. Tylko tam jest takie twardsze. Teraz spojrzę ja najpierw i widzę prawie 9. Lewa strona. Najsłodszy z tych 3. Pozostał wielkolud. Kratos. Powinno wystarczyć skala pomiaru tej wagi do 5 kg. Arbuz jest ciężki, ale zaraz się okaże. 3 kg 70 deko. No naprawdę piękna sztuka. Z wyglądu i skórka cienka to są zalety. Nie pękł żaden na krzaczku. O, tego już rozkroję tu. Nadeszła chwila prawdy. Czy struktura miąższu będzie zjadliwsza od poprzednika? Skóra również cienka. Nasiona mają już inny odcień, w brąz wpadający, a w tym egzemplarzu w beż bardziej. No jakby twardszy, ale to też nie jest to. I powiedziałabym, że mniej słodszy od jego brata. Stanowisko numer 1. Mierzymy mu. Tak, ale jest twardszy faktycznie. No to tutaj można już pojeść będzie z tego arbuziaka. O, tak, tak.
To dobrze. Teraz Państwo pierwsi. No gdzież to jest? Lewa strona. 7, 8. Nie. Niemożliwe. Ale chyba znam przyczynę. Pokazuje tylko 4% Brix. To jest niemożliwe. Tylko że jest zimno. Jakieś 11 stopni w tej chwili. Możliwe, że refraktometr nie mierzy dokładnie, więc nie ma sensu to mierzenie. On został skalibrowany w temperaturze 20 stopni. A teraz tak, biec z nim do domu i czekać. Chociaż zrobię to dla tego egzemplarza. A w międzyczasie wybiorę inne odmiany. Także on idzie do domu, chwilkę się ogrzeje. Minęło jakieś 15-20 minut w temperaturze pokojowej. Czekał arbuz i refraktometr. I teraz zobaczmy, czy będzie różnica w pomiarze. Jest różnica, ja już zobaczyłam. Spójrzcie, lewa strona 8% Brix, czyli ma to bardzo duże znaczenie, w jakiej temperaturze mierzymy. Musi być w takiej lub w zbliżonej, w jakiej został sprzęt. Refraktometr skalibrowany. Tu wytypowałam jeszcze kolejne arbuzy 2. Odmiana Żarok, już ją kiedyś rozkrajałam. To jest ten arbuz, 203 numer i numer 222. Mirsini, również od tego sprzedawcy z Litwy. 2 lipca Mirsini zawiązał się. Te arbuzy są twardsze od tych, które do tej pory dziś w tym filmie rozkroiłam. No, kolejne zaczynają się nieliczne psuć, trzeba będzie przebierać, wyrzucać. Aha, i te arbuzy to już do mojej wiadomości na stanowisku numer 4 rosły. One były na początku września zebrane. A chryzantemy polecam Państwu, teraz jest idealna pora, kupujcie te, które mają opis zimują w gruncie. Na Allegro jest bardzo duży wybór. Ja od sprzedawcy głównie kupiłam o loginie Herza. Bardzo duży wybór. I dostałam część od pewnej pani, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Bardzo. Ok, Mirsini idzie jako pierwszy. I prawie wszystkie przetrwały mi chryzantemy. A sadziłam je bardzo, bardzo późną zimą. Już wręcz wtedy nie sprzedawano je. To był ostatni gwizdek, bo przerwa do wiosny następuje. 1,69 kg. Także musicie Państwo, wiecie, teraz zamawiać jak chcecie. I to były malutkie sadzonki. A spójrzcie, przecież to rośnie. Tamta jest maleńka, owszem, ale przetrwała. Kilka sztuk z mniej więcej powiedzmy, że 20 odmian, czy ponad z tych 2 źródeł przetrwało mi. Tak bardzo późno sadzone. No dobra, czekajcie. Na bok. Aha, rozkrajamy go. To chodźmy do tego kwiatuszka. Jak nie zapomnę, to przeczytam nazwy odmian tych chryzantem moich, które kwitną. Jak się podpis nie zmył. Przed Państwem Mirsini F1. Twardszy, gdy stukamy w niego, ale środek równie miękki. Pozostają nam obrzeża do konsumpcji. Słodki, oj słodki, słodziutki. Pierwszy posmak słodki, a kolejne przełknięcie, posmakowanie mówi słodziutki. No i fajnie. Środek do wyrzucenia i to zdecydowanie, ale to twardziutkie.
i jemy. Trzeba nóż wytrzeć. Czekajcie, o, tak. Czyżby 10? 9% BRICS ma Mirsini. A teraz żarok. Kilo 26. To będzie ostatni arbuz w tym filmie. No to go ciach. Tak wyglądam w środku. O, jakiś zapylacz krąży. Skórka jakby grubsza deczko niż u poprzedników. Miąższ w lekki pomarańcz wpadający. Przed Państwem żarok. Nie jest zbyt słodka to odmiana, a tu widać jest odcienie w cieniu, w słońcu. Miąższ twardy. 17 lipca arbuz zawiązany. No proszę. I jest słodszy niż ten, którego zapamiętałam. 8 mu daję. No i mniej więcej tak jest. 7, 8. Prawie 8% BRICS. Na tym kończę, pozdrawiam. Aha, i zobaczmy jeszcze. No tak, tu już fiszki nie mam, to się tyczy pewnie do innego. To był gratis od Herza. To jeszcze nie kwitnie, a tu fiszki nie mam. Wielka szkoda, możliwe, że... A, jest. Nie, połamane. No to wybaczcie, nie powiem tej odmiany. Tutaj też coś jest połamane. No niestety, widzicie, nie miałam wtedy etykiet takich jak odpowiednich i nożyki wtykałam. Więc co nam zostało jeszcze? Od pani Ani. Pani Aniu pozdrawiam. To jest różowa pełna. Piękna. Wysoka. A żółta? Żółta pełna. Również od pani Ani. O, ta jest okazała. Też wysoka. U tej różowej tabliczki nie widzę. Pozostała bordowa. Aha, jako czerwona niska. Niska jest rzeczywiście. Pani Aniu, to też ta od pani. No to co, do widzenia. A to dzisiejszy zbiór dyni.
i tak dalej. Do widzenia, do widzenia. Pozdrawiam i do następnego filmu.